Kolejny van life przed nami, jedziemy. Słuchajcie, i teraz mówię tak, niech nie oglądają ludzie ci, co widzieli już jak byłem w Niechorzu i w Trzęsaczu, bo znowu jedziemy w tych samych kierunkach, ale tym razem, razem jedziemy pierwszy raz, a ja tam byłem sam po prostu i jadę teraz z moim kolegą, który pomyka, jak widzicie, z przodu. Marcin, ale czemu jedziesz do Trzęsacza taką drogą? No, bo tak byliśmy na Urbexie w tym mieście nieudanym. Miała być jakiś dom miał być opuszczony. Niestety okazało się, że dom już został kupiony. Jest już wyremontowany częściowo, także nic z tego nie wyszło. O Boże, co za droga. No i tak. Popatrzcie sobie jak jadę i będę wam mówił. Niech nie ogląda ktoś, kto widział na przykład jak byłem w Trzęsaczu, oglądałem kościółek, bo znowu to będzie. Zobaczymy jak wyjdzie. Jak się coś... Jezus Maria, jak się coś zadzieje, to wtedy wam pokażę. Patrzcie jaka pogoda, kurde. Teraz tym razem ja jadę za moim kolegą. On prowadzi do Trzęsacza i słuchaj, taberyrajta. Teraz wam powiem newsa jeszcze. Odebrałem samochód do mechanika, jak wiecie, tam miałem problem z przełącznikiem zespolonym. Zaraz tego samego dnia wieczorem. No to ale to widzieliście film, to wam nie będę wam mówił jeszcze raz. Po prostu jak kto nie widział, to sobie zobaczy ten film. No i druga sprawa, jadę do miasta na drugi dzień, czy trzeci, nie pamiętam. Z moją matulą i z trójką dzieci. Pojeździliśmy, wracam i tuż przed głęboki jebut. Redukcja z trójki na dwójkę i jebut, lewarek lata na wszystkie strony. Zacząłem się śmiać z tego wszystkiego. Okazało się, że spadła blaszka, którą mechanik założył. Nie to, że mechanik walił fuszerkę, coś takiego, nie? Po prostu założył taką blaszkę, fabryczną blaszkę, nie oryginalną oczywiście, bo oryginalnej blaszek nie ma. To jest łącznik linki ze skrzynią biegów, tam taki palec wystaje i na lince jest jabłko, które tam się zakłada. Oczywiście po czasie ten paluch i jabłko się wyrabia. Żeby to wymienić, to trzeba ponad 1000 wyłożyć na to wszystko. To pewna firma, jedna czy druga sobie wymyśliła taki zaczep, blaszkę, która kosztuje 50 zł. Jest to fabrycznie robiona taka blaszka przez te firmy właśnie do tego celu. No i ta blaszka wypadła, oczywiście telefon do mechanika, ręcznie wbiłem drugi bieg, na drugim biegu dojechałem, wlekąc się niemiłosiernie i kolejkę ze sobą, no ale daleko nie miałem. No i dojechałem tak do mechanika, mechanik oczy otworzył, mówi, że tych blaszek tyle pozakładał, nigdy nie miał takiego przypadku. No wziął mi tam, dogiął tą blaszkę, żeby ciaśniejsza była, może po prostu czy ten palec jest tak mocno wyrobiony, że po prostu nie dało rady. No i jadę teraz, no i na tym van life'ie wysiadły mi światła do jazdy ciągłej. No ale to światła były montowane przeze mnie, to się nie liczy jako Renault, ale generalnie ten samochód jakiegoś po prostu pechozola ma i tyle. Także tylko czekać co jeszcze, oby nie, odpukać niemalowane, no niestety nie ma niemalowanego. Masakra totalna ten samochód, kurczę, nie chcę. Jedziemy, dobra, jedziemy, zobaczcie, taka pogoda nijaka, no ale fajnie będzie. Stanęliśmy na chwilę pod Biedronką w Kamieniu Pomorskim. No poszedłem coś kupić do jedzenia, bo od rana nic nie jadę, mam godzinę 14:20 już. Więc rzuciłem troszeczkę na luz. Niezdrowe picie. O monsterka trzeba się napić. Mój kolega odkrył, stojąc tutaj właśnie w deszczu, o tutaj dokładnie przede mną, teraz go nie ma, że coś tam kolorowo wycieka spod jego samochodu. No i odkrył, że paliwo zaczęło wyciekać, łamał się wężyk od filterka do Webasto. Taki malutki filterek tam jest pewnego. Zaczęło mu wyciekać paliwo, on ma zbiornik osobny, także no tam 5 literków miał, to 5 literków jakby wyciekło, to trochę szkoda, nie? No i brak ogrzewania w nocy. Pojechał, całe szczęście, że to odkrył w ogóle tutaj, pod sklepem, bo jakbyśmy pojechali na miejscówkę tam w trawie, to by nawet nie wiedział, że przecieka, nie? I mógłby się nie miał zaskoczyć, na przykład w nocy. Ale dlatego tutaj, będąc w Kamieniu, jest piątek, pojechał do motoryzacyjnego, żeby albo filterek, albo wężyk jakiś zdobyć. No w każdym razie materiały, żeby to naprawić. Ja sobie czekam, akurat sobie tu zjadłem na spokoju, poczekam aż on przyjdzie. Zobaczcie jaka pogoda, kurde. Masakra. I nie wiem, czy dzisiaj co nam wyjdzie, bo dzisiaj chciałem, no jak wam mówiłem, chciałem sobie jeszcze tego Trzęsacza jeść, obejrzeć tam dokładnie, zejść na plażę na dół. Jak znam życie i nic z tego nie wyjdzie dzisiaj, bo pada.
Ale martwi mnie jedno, bo miałem dla was dzisiaj kulinarne coś robić. Miałem dla was robić kociołek na ognisku, wiecie, karkóweczka w przyprawach z czosneczkiem, cebulka, marcheweczka, papryka, miód malina. Już mam zapeklowane od wczoraj mięsiwo. No ale niestety, nie wiem, czy dzisiaj to wyjdzie. Może jeśli uda jutro. Wolałbym dzisiaj, żeby nam to wyszło, bo tego trochę żarcia jest na 2 chłopa, to na 2 dni starczy. Jak jutro to zrobimy, no to trochę zostanie. No to nic, co się rozda i zjemy. Trochę ja. No nic, zobaczymy. Jak tam nie przestanie padać, to nie ma sensu, żeśmy wychodzili. Przejście w ogóle zobaczyć, tylko po prostu pojedziemy na miejscówkę. A miejscówkę mamy miejscówkę przy stacji pomp. Ponoć bardzo fajne miejsce właśnie do vanlifingu, bo tam ludzie na ponoć namioty rozbijają. No nie wiem, zobaczymy. Miejsce odludne, żadnych mieszkańców dookoła, także dojedziemy, to zobaczymy. Prawie dojeżdżamy do miejscóweczki takimi płytami Jumbo, jak widzicie. Niestety nigdzie nie szło, kurczę, pozwiedzać coś, bo leje. No teraz troszeczkę mniej przestało padać, ale tak co chwila leje. No pod wielkim znakiem zapytania jest nasze ognisko i kociołek z ognia, więc nie wiem, zobaczymy jak to będzie. O, tu już jest prawie nasza miejscóweczka. Kurde, ktoś tam stoi. Tak mi fajnie w dołek wpadł. Mówię, równo jest, to zostaje. No, ognisko można rozpalić, oczywiście go nie rozpalimy. No bo też pada. Spiderwood. Zawsze narzekasz. Mam suche drewno. Muszę sobie zmienić buty. No, taką mam miejscóweczkę przy takiej stacji pomp, a później tam przejdziemy, bo tam na razie są wędkarze, więc nie będziemy chodzić. Jak mówię, pada, zimno, piździ. Nie narzekam. Ja nie narzekam, tylko tłumaczę widzom. Narzekasz. Tu pod drzewem się można schować, zobaczcie. Lux. Tu płynie niezidentyfikowana rzeka o niezidentyfikowanej mi nazwie. I tak to wygląda. Będzie van life stacjonarny przez tego jego moście, to nigdzie nie chce jeździć, kurde. Idę do auta zmienić buty, bo patrzcie, już moment, już mam mokre, a one zaraz przeciekną. No nic, Renata dowiozła mnie, choć padły mi te światła. Przestały świecić obydwa, więc to musi być przyczyna braku kontaktu po prostu. Ale nie będę tego szukał teraz, jak jest mokro, tylko przyjadę sobie na chatę, używając po prostu świateł mijania i już. Jak to się to stanęło w ogóle, że to tak się odłamało? To jakieś nadprężenie tam było cały czas? Nie mam wiedzieć. Ci jak ściągali skrzynię, może, bo to akurat do zawsze linek. na mechaniku wszystko. Ja też zwaliłem na mechaniku. Nie, do linek jest przyczepione kable tej. To wszystko może pociągnęli trochę, nie wiem. No. Zdarza się. Najlepszym się zdarza przecież. Takim jak nam na przykład też. Ale woni ropą. No bo nalane tu jest na łapie tam, od silnika. Są wgłębienia i się nazbierało tam tej ropy. Ja mam zbiorniczek na 1 śrubkę. No ja mam na 3. Ale już jest Ale u mnie, żeby do bezpieczników się dostać, to muszę właśnie odkręcić ten zbiorniczek na bok, bo tak sobie geniusz Renault wymyślił. No nie, odchylić ja tutaj... na kablach i dopiero mam dojście do bezpieczników. Ja tutaj tak zrobiłem z tym i dlatego... No. Kumam jazz. Aha, i tutaj masz... Nie, aha, tam jest pompeczka. O, i filterek masz. A tu przy filterku też jakiś wężyk jest. No jest jakiś tam jest. Malutki. Żeby nie spadło. Kuźwa tu położono. Tym razem ty naprawiasz, kurde. Ale to wiesz, to jest... Pikuś. To jest pikuś i to nie jest awaria auta. Tak, Tylko... to człowiek sam montował, to się nie liczy. Ja też tak uważam, Tak. dlatego... Patrz jaki ładny. Widać w kamerze? Patrz, ty normalnie w kamerze wygląda jakby świecił. Ty, poczekaj, bo on ma kierunek, czyli tak, czyli paliwo musi tu wchodzić. Kręci, może go ukręcić, uważaj. Dobra. W sumie. Szczelać się z tego nie będzie. Jest. Długie teraz będzie? Ale ładny kolor, kurde, tak mi się podoba. Sorry, że tak się podniecam, na serio mi się podoba. Proszę bardzo, jaki patent? Cyk, fuch, piesek 3 lata, w prawo, w lewo i tam hen i nie spierdzieli.
nie? No, paliwem mi się nalało w środku. No cholera. Ścisnąłem zbiornik, a tu poleciało z tego. To nie dobrze. Teraz załóż te opaski. Jak Bo, teraz bo to ci się rozszerzyło, to A, no powinno rzeczywiście. pasować. Tylko że tam nie założysz, bo No to już trudno, tu tam nie będzie. Ale będzie tu. zobacz, czy w ogóle przy pasi tak się rozszerzyło. Może akurat. No, No. można by. Tylko, że to już tam wiesz, no, mało co trzymać będzie. Ale takie proforma. Zawsze lepiej to. Są 3 punkty, jedno już jest zabezpieczone. Tak. Jak tu jest pięknie. Rzeka. Co to za rzeka? Patrz. Pałac Rega. mamy. Jaka? Rega. Rega? Rega. O kurde, no nie widziałem. Myślałem, że to jakiś po prostu kanał ktoś sobie wykopał. Ale no przecież to była stacja pomp, nie? Wtedy. Rega. Patrzcie, no piękny pomarańczowy zamek. Regan tu był i nadał jej. A Regan, tak. Dobra, do później, bo to nudne. Naprawione. Chcemy zobaczyć ten pałacyk tutaj. Spider, choć nie można. Ty się rozglądaj za drzewem. Przyjechaliśmy na ognisko, tu drzewa nie ma. Widzę, że tutaj palili ogniska i to nie jeden. Ty, ale ja tutaj widzę ślady dzików. I to świeże. Pizga złem. Tam byłeś? Nie, tu nie wchodziłem, bo Spiderowi łapy wypadał. Ale wietrzycho. Też kaweczka. Spróbujemy zaraz rozpalić ognicho. No zobaczcie, jak pięknie nasze obozowisko wygląda. Tak sobie dzisiaj będziemy spali. A jutro pojedziemy sobie do tego Trzęsacza i Niechorza. No bo kurczę, zobaczcie, teraz przestało padać, a miało padać cały dzień, dlatego pojechaliśmy tu od razu. No ale wyszło, jak zwykle. Proszę bardzo, piła Makity w ruchu. Twój pies chyba pić chce. Co? Twój pies chyba pić chce. No ma przecież miskę z wodą. Dobra, on niech robi, a my tutaj działamy z żarełkiem. Chyba patrzy na to, co tu się będzie działo. Boże, tam zapalniczkę. Tu gdzieś. Patrz, tu się będzie działo, to jest takie dobro. Marcin, Spider, idź stąd! Patrzcie na to dobro. Rozwalimy to tu. O! Normalnie się ostramy, jak to zeżremy. To trafi na to ognicho, które właśnie tam robimy. Ale się znowu kurna rozpadało! Dupę! Dobra, wlejemy trochę wody, zamykam. Widzimy się później, bo kurczę, kamera mi zamoknie. Samo się rozpaliło, kurde. magia telewizji. Mega telewizji, tak jest. Dobra. Kocioł już gotowy. Patrzcie na to. Pyszne, prawda? Karkóweczka, cebulka, 2 główki czosnku, marcheweczka. I kurde, będzie normalnie zarąbista sprawa. I to się nazywa prawdziwa kuchnia polowa. Karkóweczkę przygotowałem własnoręcznie. Wczoraj zapeklowane. Ponad dobę już praktycznie zapeklowane, to myślę, że smakiem przeszło. Kociołek się robi. Zaraz znawcy napiszą, że źle, bo musi stać w ogniu, a nie musi. Patrzcie, jak pyrczy. Jak widać teraz, jak para zapierdziela. Tak będę krytykować. Nie ma jak wstawić. Czas teraz do hejtów, środka. start! Nie ma jak wstawić teraz do środka, bo jest za duży żar w środku. Dobra, nie ma się co tłumaczyć. Będzie dobrze. Obracamy co chwilę, będzie zajebiście. Oczywiście. Dobra, włączymy się, jak będziemy otwierać, bo będziemy musieli zobaczyć, czy nie brakuje wody. Ale tak jak mówiłeś, za godzinkę, czyli Tak, za jakieś Za pół godziny. za pół godziny teraz, no zobaczymy. Będzie G. Cieszysz się, że będziesz jadł takie pyszne jedzenie? Oczywiście. Ja nie wiem, czy ja bym go nie przystawił bliżej, wiesz? No przecież się gotuje, nie widzisz tego? No widzę. Ale tu jest zimno z tej strony. Odwróć teraz. Musimy obracać co parę minut właśnie w drugą stronę. Tam nóżką, o. Ale obróć go tak dobrze, konkretnie, bo to kawałeczek obróć, o. No muszę patrzeć na nóżki. No i dobra, na razie niech tak będzie. Trochę temperaturki musi też złapać i będzie dobrze. Co tu się dzieje? Tu się istne dobro dzieje.
Odkryliśmy trochę, żeby zredukować, żeby to trochę zgęstniało, bo to już praktycznie jest gotowe. Jakiś śnieg pada, ty! To nie jest deszcz. Gdzie ci śnieg? No to co leci, to jest śnieg. Tylko po prostu jest takie ciepło, grubsze tylko że trochę. ciepło i spada, nie? I się topi, znaczy się. Dobra, włączamy łybastą. Niech będzie ciepłą. Ile mamy stopni? 5 stopni z busie, musi być cieplej. Dobra, damy troszeczkę wyżej, żeby się nagrzało. Damy 2, będzie dobrze. Pół godzinki do 40 minut nawet. Jeszcze tylko trzeba kontrolować tą, bo intensywnie się gotuje. Ale to już jest wody, teraz dolaliśmy, także wystarczy. Ale piękny parowozik. A? Będzie takie dobre. Patrz, mimo ogniska się udało zrobić. Tak. Kurwa. Człowiek może być dumny z Musimy siebie. częściej robić takie jak te. No. Już się nie mogę doczekać lata, kurczę. Ciepło będzie, przyjedziemy sobie w krótkich gadkach, kurwa, piwerko, No ty nie pijesz jest. piwka. Tu się tworzy historia kulinarna. To jest coś niespotykane po prostu w dziejach ludzkości. Jakie procesy zachodzą tutaj w tym garncu. Ty, ale Prawda? też już miękki jesteś. No trochę tak. Mam dla Was jeszcze dzisiaj, słuchajcie, degustację ciemnych piw. Nie wiem, czy 2 zrobię, bo już jestem zrobiony. Ale... tak, czego się śmiejesz, kurde. Mam piwo, ale jest małe, ale ciemne, ale kurde, ma tyle alkoholu. Na pół zrób je. Nie, zrobimy sobie degustację 2 ciemnych piw, chociaż nie mam ochoty dzisiaj na ciemne piwo, ale do mięsiwa jak najbardziej ciemne piwo się nadaje. Do mięsa? Tak, dlatego zrobimy sobie degustację. Idę szukać kufla w tym momencie, bo nie wiem, gdzie go mam. Patrzcie, nasze dzieło sztuki już jest gotowe. Teraz Wam zademonstruję. Kurde, patyczka zgubiłem. Patrzcie na to. Zobaczcie, to jest wyciągnięte 5 minut temu, a jeszcze się gotuje. No. Ciepłe? Nie wiem. O! Ale się rozpada. Nie bierz ze ścianek, bo może przypalić dookoła. Bierz ze środka, nie? Spoko. Ale tej wody w ogóle nie ma, się odparowało wszystko. No. Słabo. No, nie mamy chochelki żadnej, no. Ja muszę w patelni jeść, bo miski nie mam. Boże, a ten pies biedny to czuje ten zapach. Trzeba było jeszcze trochę wody dolać, byśmy ten sosiwo mieli. No nieważne, to zjemy samo mięso. Nie wiem, czy ja to zjem. Dziękuję. Przykryj. Ładnie. Gdzie jest? A tu? Tutaj schowam. O, łyż, no. Normalnie miód w gębie. Zajebiowa. Polecam każdemu. Kociołek z ogniska. Zajebiste. Jemy. Polecam każdemu. Mamy godzinę 22, idziemy już spać. nie idziemy spać. Rozeszliśmy się do swoich, że tak powiem, mobilnych domów. No jak widzieliście, karkóweczka wyszła wyśmienicie. Polecam każdemu. Jeszcze kiedyś Wam pokażę przepis, jak dokładnie zapeklować wszystko, jak zrobić. No, potraktujcie to jako taki przedsmak, powiedzmy, no, tego. Karkóweczkę robiliśmy, słuchajcie, 3 godziny. 3 godziny, dlatego że czekaliśmy, aż ona będzie rozpływająca się w ustach. No i rzeczywiście taka była. Była bardzo pyszna. Mam dla Was na sam wieczór jeszcze, na zakończenie wieczoru, degustacja piwa oczywiście. Piwa z browaru, nie wiem, czy to jest, jak to się nazywa, NOK czy KNON, kurde, o. Tym razem mamy takie piwo, słuchajcie. To jest piweczko Baltic Pina Colada, Imperial Baltic Porter, Coconut in Pineapple. Jest to imperialny bałtycki porter z dodatkiem płatków kokosu i miąższem ananasa. Także zobaczymy, jak to będzie smakowało. Jest to, słuchajcie, piwo naprawdę dla prawdziwych koneserów. Goryczka, słuchajcie, w skali 1 do 10, 7. 7, czyli dość gorzkie piwo. BLG 30. No i teraz uwaga, najlepsze. Alkohol, procent alkoholu 10%, słuchajcie, 10%. Demon. Składniki, oprócz wody oczywiście, to słody jęczmienne, pilzeński, biskit, garbelcz, karafa typ 3, czekoladowy, Carmonisz 3, cukier, muscovado jakiś, płatki kokosowe, pulpa ananasowa, chmiel, Sabro, HBC 472, Lubecki Warrior i oczywiście drożdże. Także no, spróbujemy.
Spróbujemy, jak to wygląda w ogóle. Tutaj mam kufelek, żebyście widzieli, jak to wygląda, jak smakuje, to Wam zaraz powiem. Otwierajmy. Puszka ma 400 ml, więc nie jest to pół litra pełne. No ale przy tej mocy to się wcale nie dziwię. Zobaczcie. Pianeczka brązowa. Piweczko nie jest takie czarne, mocne czarne. Sprawdźmy, jak to smakuje. No pachnie tak nijako. Naprawdę nijako. No, piwo jest z tych mocnych porterów, naprawdę mocnych, bardzo mocnych. Czuję tak, jakbym pił taką bardzo intensywną kawę, naprawdę. Na pewno nie jest to typ piwa, które bym chciał pić. Jest mocno gorzkie. Mówię, jest to piwo, które najlepiej się pije, nie tak wiecie, że jak zwyczajne, przypuśćmy tyskie, takie powiedzmy taką marketówkę tyskie, że pijecie jeden za drugim, żeby się nałoić. Nie. To jest piwo dla delektowania się nim przez dłuższy okres czasu. Można spędzić przy tym 2 godzinki na przykład, pić, cmokać sobie, bo jest to naprawdę takie piwo degustacyjne, nie do wypicia kilka naraz. Czy polecam? No, jeżeli ktoś lubi portery, to naprawdę jest bardzo charakterne. Ja nie lubię porterów, więc nie będę się powiadał, czy polecam, czy nie. Kto lubi, ten lubi. Ja oczywiście to wypiję, a Wy róbcie jak chcecie. Piwko wygląda o tak. Dla ciekawych. Piwo kupiłem w Auszonie. W Auszonie u nas są takie dziwne właśnie piwerka, także jeżeli ktoś chce takie zakupić piwo, to w Auszonie znajdzie. Oczywiście mówię w Szczecinie, w Auszonie, a u Was to nie wiem. Baltic Pina Colada, Browar Nok albo Kon. Nie wiem, jak to się czyta. Dobra, idę już spać, bo trochę zmęczony jestem. Zobaczcie, ile mam stopni. Całe 17 w busie, a na dworzu jest 2 stopnie. Są 2 stopnie na dworzu. W busie mam 17. Zobaczcie. Webasto chodzi na 1,4. Tu nawet mogliście zobaczyć chyba, że wskakuje nawet na 18 stopni. No jest naprawdę ciepło. Webasto chodzi na minimum. Idę spać i widzimy się rano. No to planujemy gdzieś pojechać, ale gdzie? Zobaczymy dopiero rano. Także trzymajcie się i do widzenia w następnym dniu. Siema z rana, Jezus Maria, jak wieje, słuchajcie, jest okropnie, a ja jestem tak ubrany makabrycznie, idę tylko zobaczyć do kolegi, patrzcie, klapki mam jeszcze. Jezus Maria, jak zimno, 14 stopni w aucie, tak wieje, że budą rusza i wywiewa całe ciepło. Podniesiemy sobie na 2, co by cieplej zrobić. Jest strasznie, strasznie nieprzyjemnie. Całą noc, słuchajcie, lało, calutką kurde noc. Można powiedzieć, że to była deszczowa noc w aucie. No nic, trzeba jeszcze trochę pognić w łóżku. To sobie przykleję tutaj. O. Jakieś 20 minut temu wstałem na siusiu, bo trzeba było. Jestem wesoły Romek, czas zrobić kawę sobie. Tutaj już sobie wszystko porozstawiałem. No, dzisiaj nie będzie wykwintnie z rana. Dzisiaj z rana będzie po prostu Wifon ramen. Z tego względu, że nie wziąłem żadnej miseczki i nie mam sobie jak zrobić nawet innych zupek. Tylko takie na szczęście, że kupiłem w kubeczkach. Bo zapomniałem wziąć garnczka takiego z domu. No ale to nic. Kiedy Marcin, zadaliście mi pytanie, kiedy będzie coś gotowanie. No wczoraj było gotowanie. No, początkowo chciałem ten kubełek zrobić tak, żeby Wam pokazać wszystko, jak od pokrojenia karkóweczki, warzyw, wszystkiego, jak to wszystko przyprawiam, no ale jakbym to przyjechał wczoraj, zrobił to wczoraj, no niby można to od razu gotować, ale lepszy smak uzyskuje się, jeżeli to poleży w marynacie 24 godziny
Minimum 8 godzin, ale lepiej 24 godziny, a najlepiej 48, to już w ogóle jest mit malina. Dlatego pozwoliłem zrobić sobie to wszystko w domu. W sumie mogłem to przygotować i w taki materiał filmowy też z domu. I teraz wam zadam pytanie, czy chcielibyście też, żebym coś pokazywał wam, na przykład jak kuchcę sobie w domu? Co przygotowuję, co robię? Bo jeżeli tak, jestem skłonny to robić. Coś tam potrafię. No, takie wiecie, nie jestem kucharzem, tylko po prostu amatorem i lubię. Więc może robię proste takie dania. Więc mogę wam też pokazać co nieco. Zjem. Nie wiem, posiedzimy jeszcze trochę, bo lecimy chyba na te wybrzeże. Jak tak wieje, to może być zajebisty sztorm. Tym bardziej, że widać, że rzeka się cofa. Czyli jest cofka, czyli jest sztorm. Jeżeli ktoś lubi chili i ostre rzeczy, naprawdę polecam ramen Vifona chili. Zarąbista sprawa. Pali rurę i jest przepyszny. Taki smak. Tak jakby wiatr troszeczkę zedrzał, mi się wydaje, ale zobaczymy. Kolega Jarek siedzi w swojej sypialni, a u siebie. No, po prostu na razie sobie jemy, tak. Kurde, kamper by się przydał, to byśmy razem siedzieli, bo tak to nie ma jak. Patrzcie, odpaliłem furę, nic nie robiłem, leci do mnie kumpel, mówi: ty, zobacz, Renata ma funkcję samonaprawiania. Wiecie? Nie wiecie o co chodzi? Wczoraj mi nawaliły światła do jazdy dziennej, a dzisiaj chodzę. Niezbadane są ścieżki Renaty. Jest taka piździawa, że Jezus Maria. Strasznie jest. Pamiętasz jak tu wczoraj ryłeś? Tak. I pijany byłeś? Aż mnie nos jeszcze boli. O, patrz jakie, Byłem pijany, jakie fajne. pijanego. Ty, ale to fajne, nie? Nie chcę podchodzić za bardzo, bo fajnie wlezie do wody, jak zobaczysz, jak wszystko jest. Takie zimno. Odcinek będzie za długi, to następne nasze przeboje chyba zrobimy w następnym odcinku, nie? Bo to za długie będzie. Wczoraj się działo, ale się fajnie spało, budą tak bujało, ale zrymowałem. Jak mnie słychać? Ja myślę, że pojedziemy na Trzęsacz. Nastaw sobie na Trzęsacz. Tylko zobacz, tam trzymasz po drodze jakąś stację. No to słuchajcie mordy, będziemy kończyć ten odcinek, żeby nie był za długi i zapraszam was już na kolejny, bo teraz będziemy zaczynać kolejny i będziemy jechać w inne miejsce, nad morze teraz po prostu jedziemy nad morze. Piździ niemiłosiernie, wiatr wieje jak cholera, więc podejrzewam, że morze będzie wzburzone i będzie bardzo fajny sztorm. Naprawię sztorm. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego.